Stepan Bandera był jednym z najbardziej kontrowersyjnych przywódców ukraińskich nacjonalistów. Po wojnie mieszkał w Monachium, gdzie znalazł się pod obserwacją zachodnich i sowieckich służb wywiadowczych. W październiku 1959 roku został zamordowany przez agenta KGB Bogdana Staszyńskiego przy użyciu specjalnej broni chemicznej. W dzisiejszym filmie opowiemy o kulisach tej operacji. Opowiemy także o człowieku, który po latach ujawnił prawdę o jednym z najgłośniejszych zabójstw politycznych XX wieku. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Był poranek 16 października 1959 roku. W budynku przy ulicy Kreitmeier 7 w Monachium znaleziono ciało Stepana Bandery, lidera organizacji ukraińskich nacjonalistów. Ciało Bandery leżało na korytarzu tuż przed drzwiami wejściowymi do jego mieszkania. Jeszcze tego samego dnia w niemieckiej prasie pojawiła się informacja o śmierci lidera ukraińskich nacjonalistów, opatrzona przypuszczeniem, iż mogło dojść do zabójstwa. Niemal natychmiast prasa bloku sowieckiego oskarżyła o jego dokonanie Teodora Oberländnera, ministra do spraw przesiedleńców w rządzie Republiki Federalnej Niemiec. Sowieci twierdzili, że Oberländner celowo usunął Banderę, ponieważ ten ostatni posiadał kompromitującą go wiedzę świadczącą o jego udziale w mordowaniu Polaków w Lwowie w czasie niemieckiej okupacji. W rzeczywistości rozpowszechniane przez Sowietów informacje na temat ministra zachodnioniemieckiego rządu Oberländnera były nieprawdziwe i to oni sami byli sprawcami zbrodni na Banderze. Zacznijmy jednak tę historię od przybliżenia postaci ofiary tej zbrodni. Stepan Bandera urodził się w 1909 roku w Uchrynowie Starym, wsi położonej na południe od Lwowa, w dzisiejszym obwodzie iwano-frankowskim. Był synem grekokatolickiego duchownego. Po ukończeniu gimnazjum w Stryju przez jakiś czas studiował w Ukraińskiej Akademii Gospodarczej w Podziebradach w Czechosłowacji, ale potem zapisał się na studia na Politechnice Lwowskiej. Tej ostatniej nigdy jednak nie ukończył. Dość szybko zaangażował się w działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów. Działając w jej szeregach, stał się nawet radykałem atakującym nie tylko Polaków, ale i Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy nie podzielali jego poglądów politycznych. Za tę działalność był wielokrotnie aresztowany przez polską policję. W 1936 roku Bandera został skazany przez polski sąd na karę śmierci za współudział w zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, którą to karę zamieniono mu potem na dożywocie. Banderę uznano winnym za nakłanianie do zabójstwa Pierackiego oraz udzielenie pomocy bezpośredniemu wykonawcy zamachu, niejakiemu Hrigorijowi Maciejce, który po dokonaniu zamachu zdołał uciec do Ameryki Łacińskiej. Gdy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, Bandera został wypuszczony z polskiego więzienia, a następnie wraz z innymi działaczami OUN nawiązał bliską współpracę z Niemcami. W jej rezultacie w ramach niemieckiego Wehrmachtu powstały ukraińskie formacje zbrojne. Ale polityka Bandery doprowadziła do rozłamu wśród ukraińskich nacjonalistów. Po ataku niemieckiego Wehrmachtu na Związek Sowiecki kierowany przez Banderę OUN-B dopuścił się mordów na Żydach i Polakach na terenie Lwowa i okolic.
Jednak gdy ukraińscy nacjonaliści proklamowali niepodległe państwo ukraińskie, Bandera wraz z towarzyszami zostali aresztowani przez Niemców. Ci ostatni wypuścili z więzienia Banderę dopiero w 1944 roku, gdy wojna zmierzała już do ostatecznego końca. Po wojnie Bandera zdołał uciec do Niemiec, gdzie ukrywał się pod nazwiskiem Stefan Poppel. Z odtajnionych przez CIA dokumentów archiwalnych wynika, że amerykańskie służby już wtedy interesowały się Banderą i jego ludźmi. Amerykanie rozglądali się wówczas za potencjalnymi agentami, zwłaszcza takimi, którzy byliby dla nich użyteczni w infiltracji Sowietów. I Bandera wydawał się im dobrym kandydatem do tej roli. Ale pomimo tego nie wzbudził pełnego zaufania Amerykanów. Sprawa jeszcze bardziej się skomplikowała, gdy strona sowiecka zwróciła się do Amerykanów o wydanie jej Bandery. W jednym z ujawnionych przez CIA dokumentów archiwalnych znajduje się notatka z 20 listopada 1946 roku, w której autor odradza wydanie Bandery Sowietom. Sugeruje również, że ma on relacje z innymi ukraińskimi grupami politycznymi działającymi na emigracji, a tym samym przekazanie go Sowietom uniemożliwi nawiązanie z nimi współpracy. Z innych ujawnionych przez CIA dokumentów archiwalnych wynika z kolei, że Bandera po wojnie próbował uzyskać amerykańską wizę, używając do tego celu fałszywego nazwiska. Gdy sprawa ta wyszła na jaw, strona amerykańska odmówiła mu wizy. To właśnie ten incydent ograniczył zaufanie Amerykanów do Bandery. Gdy rankiem 16 października 1959 roku znaleziono w Monachium ciało Bandery, Amerykanie uruchomili własne śledztwo w tej sprawie. Jak już wspomnieliśmy, zachodnie media po pewnym czasie zaczęły otwarcie pisać, że zabójstwo to było dziełem sowieckich służb. Media informowały także o tym, że Sowieci uruchomili specjalną operację propagandową, której celem jest epatowanie opinii publicznej, że zabójstwa Bandery dokonali Niemcy. Forsowali też teorię, że zleceniodawcą tego zabójstwa miał być zachodnioniemiecki minister Theodor Oberländner, obawiający się wiedzy posiadanej przez Banderę. Amerykanie dokonali szczegółowej analizy okoliczności śmierci Bandery. Wnioski z tej analizy znajdują się w jednym z ujawnionych przez CIA raportów. Ten raport stwierdza między innymi, że przed śmiercią Bandera musiał dostrzec zagrożenie, o czym miało świadczyć ułożenie rąk ofiary. Jak podkreślono w raporcie, Bandera był leworęczny, a tymczasem broń, której próbował dosięgnąć, trzymał z prawej strony. Dla amerykańskich śledczych również sam sposób zabójstwa nie był do końca jasny. Głównie dlatego, że sekcja zwłok ujawniła, że w ciele ofiary znajdowały się substancje mogące wskazywać na zażywanie leków. Taką wersję mieli zresztą potwierdzić współpracownicy Bandery, którzy zeznali amerykańskim śledczym, że był on chory i zażywał leki. Dla Amerykanów sprawa zabójstwa Bandery stała się dopiero jasna 12 sierpnia 1961 roku, gdy zgłosił się do nich Bogdan Staszyński i wyjawił, że jest zawodowym zabójcą KGB, w której pracuje od 1951 roku. Staszyński, tak jak Bandera, również był Ukraińcem. Urodził się w Polsce we wsi Barszczowice, niedaleko Lwowa. Gdy oddał się w ręce Amerykanów, oświadczył wprost, że jest odpowiedzialny za zamordowanie Bandery oraz innego ukraińskiego działacza emigracyjnego Lwa Rebeta, który według oficjalnej wersji miał umrzeć na zawał serca. Staszyński zakomunikował Amerykanom także, że dokonując tych zabójstw posługiwał się specjalnym pistoletem wystrzeliwującym truciznę z cyjankiem.
Jak stwierdził, strzelał ofiarom prosto w twarz, a wydzielająca się chmura ze śmiercionośną trucizną zabijała natychmiast, nie pozostawiając widocznych śladów. Jedynym śladem była trucizna w organizmach ofiar, którą mogły wykazać tylko szczegółowe badania medyczne. Staszyński wytłumaczył Amerykanom, że przy zabójstwie Rebeta jego broń posiadała tylko jeden specjalny pocisk, natomiast ta, której użył do zabicia Bandery, miała dwa specjalne pociski i dlatego oddał do niego dwa strzały. Cała sprawa, zdaniem Staszyńskiego, zaczęła się na początku 1959 roku, gdy jego przełożeni dali mu zlecenie na zlikwidowanie Bandery. Staszyński wyjechał wówczas do Monachium, aby najpierw zlokalizować miejsce zamieszkania Bandery. Gdy tego dokonał, próbował uzyskać dostęp do drzwi budynku, w którym zamieszkiwał lider ukraińskich nacjonalistów. Ale przygotowane w centrali KGB podrobione klucze zawodziły. Jeden z nich nawet pękł, a jego końcówka pozostała w zamku. Staszyński chciał zabić Banderę już przy pierwszej próbie, ale został przez niego zauważony, jak za nim podążał. I wtedy Staszyński zrezygnował z tego planu, ponieważ wiedział już, że Bandera będzie przygotowany do obrony. Zgodnie z instrukcjami centrali wszedł do kanału przy Hofgarten, tam wystrzelił oba naboje, a następnie porzucił broń, za pomocą której miał dokonać zamachu, po czym powrócił do Moskwy. Ale w czerwcu 1959 roku ponownie przybył do Monachium. Tym razem wyposażono go w 4 nowe podrobione klucze, które przygotowane zostały według jego specyfikacji. Tyle tylko, że żaden z nich nie był w stanie otworzyć drzwi wejściowych do budynku, w którym mieszkał Bandera. Udało mu się dopiero to po wielu modyfikacjach otrzymanych kluczy. Gdy wszedł do budynku, zlokalizował mieszkanie Bandery, na drzwiach którego widniało nazwisko Popel. Po tym rekonesansie Staszyński powrócił do wschodniego Berlina, gdzie musiał zaczekać na otrzymanie nowej broni z centrali. Ta ostatnia dotarła do niego dopiero 14 października 1959 roku. Otrzymał też wtedy specjalne tabletki, które miały chronić go przed toksynami, jakie powstaną po wystrzale. I dopiero wtedy ponownie wyruszył do Monachium, posługując się dokumentami na nazwisko Hans Joachim Budiet. Następnego dnia po przybyciu zażył pigułkę ochronną i udał się na most Ludwiga, stając koło znajdującego się obok muzeum. Stamtąd obserwował, jak Bandera opuszcza swoje biuro przy ulicy Cepelin. I po jakimś czasie dostrzegł, jak w towarzystwie pewnej kobiety Bandera wsiada do samochodu zaparkowanego pod biurem, który rusza następnie w kierunku pobliskiego skweru Mariahilfe. Tak naprawdę Staszyński nie był wtedy 100% pewien, czy ten mężczyzna to rzeczywiście Bandera, ale założył, że musi to być on. Wziął więc taksówkę, która zawiozła go na ulicę Kreitmajer 7, gdzie mieszkał Bandera. I wkrótce dostrzegł jego samochód zmierzający pod jego dom. Co ciekawe, Bandera był sam, bez towarzyszących mu zazwyczaj ochraniarzy. Staszyński wszedł więc do budynku, używając przygotowanych kluczy i udał się od razu na drugie jego piętro, oczekując tam Bandery. W pewnym momencie zaczął słyszeć kobiecy głos dochodzący z piętra poniżej. Aby uniknąć podejrzeń, zszedł po schodach i zaczął bawić się przyciskami wzywającymi windę. Tymczasem jakaś kobieta minęła go i wyszła z budynku. Gdy to nastąpiło, Staszyński skierował się na schody, zamierzając opuścić budynek. I wtedy usłyszał, że ktoś próbuje otworzyć jego drzwi frontowe. Po chwili zobaczył wchodzącego Banderę, który niósł kilka pakunków z warzywami i owocami w prawej ręce, a w lewej trzymał pęk kluczy.
Staszyński miał już wyjętą broń, którą zawinął w gazetę. Najpierw minął Banderę, który usiłował otworzyć drzwi do swojego mieszkania, ale chwilę później odwrócił się i zapytał go: nie działa? Bandera odparł jednak spokojnie: działa. I wtedy Staszyński oddał w kierunku jego twarzy 2 strzały, jeden po drugim. Bandera natychmiast zakołysał się i zaczął lecieć do tyłu. Staszyński spokojnie opuścił budynek. Nie czekał już na to, aż Bandera przestanie dawać znaki życia. Po wyjściu z budynku Staszyński wyciągnął z kieszeni fiolkę z antidotum i wciągnął nosem znajdujące się w niej opary. Potem udał się do jednego z pobliskich kanałów, gdzie pozbył się podrobionych kluczy i broni. Kilkadziesiąt minut później siedział już w pociągu jadącym do Frankfurtu. Następnego dnia wsiadł do samolotu lecącego z Frankfurtu do Berlina Zachodniego. W czasie tego lotu sięgnął po jedną z niemieckich gazet, w której na pierwszej stronie była zamieszczona informacja o śmierci lidera ukraińskich nacjonalistów. Poczuł wtedy, że jego misja dobiegła ostatecznego końca. Gdy kilka tygodni później zjawił się w Moskwie szef KGB generał Aleksander Szelepin, pogratulował mu wykonania powierzonego zadania i odznaczył go za to orderem Czerwonego Sztandaru. Gdy 2 lata później Staszyński uciekł na zachód, zgłosił się do Amerykanów. Ci ostatni uznali jednak, że nie za bardzo nadaje się na podwójnego agenta i przekazali go zachodnim Niemcom. Ci ostatni sceptycznie odnieśli się do opowieści Staszyńskiego o dokonanych zabójstwach i ostatecznie oskarżyli go tylko o szpiegostwo. W 1962 roku niemiecki sąd skazał Staszyńskiego za to na 8 lat więzienia. Po odbyciu kary Staszyński znalazł się w Stanach Zjednoczonych, gdzie żył z nową tożsamością. Amerykańskie służby, pomimo zastrzeżeń do jego osoby, wyraziły na to przyzwolenie. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są pani Anna Zawadzka oraz panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu.
wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.